Kako su to uradili? Srbija! Op, op, op! Po tym cringe'owym wstępie witamy Was w kolejną środę na naszym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek podsumowujący Mistrzostwa Świata w Tarnowie Podgórnym. A dzisiaj porozmawiamy o fenomenie Serbów, no i delikatnie przeanalizujemy, jak oni to w ogóle robią. Właśnie, jak oni to robią. No to jest właśnie ciekawe pytanie chyba, które zadaje sobie wiele ludzi, dlaczego Serbowie są tak fenomenalni, tak skuteczni i czwarty raz z rzędu zwyciężyli drużynowe Mistrzostwo Świata. No i odpowiedzi chyba na to pytanie być może najlepiej, żeby oni sami udzielili, nam pozostaje chyba tylko sfera gdybań. Ja myślę, że to się bierze przede wszystkim z tego, że mają dobrych trenerów, których może Ty powiesz coś troszkę więcej. No oczywiście trenerzy serbscy to zdecydowanie duży atut, to jak oni szkolą swoich zawodników już od młodych lat. Przede wszystkim Wojko Pawlowicz czuwa nad tym, bo prowadzi juniorów młodszych, teraz też drużyny seniorskie. Oczywiście wcześniej też Miloš Ponjavich był takim trenerem, który dużo gdzieś z tą młodzieżą miał do czynienia i później to się miało bardzo dobrze do drużyn seniorskich i do występów właśnie na drużynowych Mistrzostwach Świata. No i też właśnie w tym roku w Tarnowie Podgórnym tak. Duży plus. No Serbowie od 2015 roku są niepokonani, więc nikt nie jest w stanie im odebrać tego tytułu, bronią go bardzo skutecznie. Można powiedzieć, że inne reprezentacje też są przecież bardzo dobrze przygotowane i mają równie dobrze szkolenie, więc prawdopodobnie też w innych jakby aspektach leży to, że są oni tak dobrzy i tak skuteczni. Ja myślę, że jedną z takich ważnych rzeczy jest to, że posiadają oni wiele obiektów, ale bardzo zróżnicowanych, to znaczy są kręgielnie na topowym światowym poziomie, powiedzmy Apatin, Bačka Topola, no oraz inne. Natomiast jest też wiele bardzo trudnych kręgielni, bardzo ciężkich technicznie, gdzieś takich starszych. Choćby przy wywiadzie z Igorem Kowaciciem można było widać, na jakiej on się kręgielni wychował, w krótkim filmiku, do którego zachęcamy, żeby obejrzeć. Także no to też jest ważne, że oni są przyzwyczajeni do grania i na bardzo trudnych obiektach, ciężkich technicznie moim zdaniem, no i na takich topowych, które są na Mistrzostwach Świata. Choćby dla mnie ostatni mecz Serbstu z Kliblat Berlin, gdzie grali na trudnym obiekcie Serbst, najlepiej poradził sobie Robert Dernieši, czyli zawodnik reprezentacji Serbii, który zagrał rekord kręgielni na tym obiekcie, także poradził sobie najlepiej, mimo że właśnie nawet topowi zawodnicy niemieccy z jego drużyny z Serbstu, no jednak nie poradzili sobie tak dobrze jak Robert. No właśnie, a co do samych wyników na mistrzostwach, no bo to do nich się najbardziej odnosimy, no to już w pierwszym meczu, gdzie wydawałoby się, że oni będą zapoznawać się z obiektem, zagrali 3922 i to już jest tak naprawdę bardzo wysoki, kosmiczny wynik, no a później tylko tą poprzeczkę tak naprawdę podnosili. No dokładnie, też kwestia z tego, jak w ogóle udało mi się tak fenomenalny wynik wykręcić, bo jednak złożoność pewnych elementów, żeby to wszystko w jeden dzień o jednej, można powiedzieć, godzinie zagrało, w tym samym momencie u 6 zawodników, no to jest coś niesamowitego. Wykręcić po prostu taką średnią na jednego zawodnika przy rekordzie świata obecnym, no jest on teraz naprawdę na niewyobrażalnie kosmicznym poziomie. Nie wyobrażam sobie, żeby jakakolwiek inna drużyna niż serbska mogła go kiedykolwiek pobić, bo tak naprawdę no, to jest... był blisko ostatnio. No, ale no tak, ale mówimy o reprezentacji, więc... No, przez reprezentację. No, najniższy wynik Radowana Wlajkowa 669, tak? I Zawarko 670 w tym meczu ze Słowacją, który, przypomnijmy, 4140. Nowy rekord świata drużyny. No, spodziewaliśmy się na tych mistrzostwach, że na pewno będą się drużyny zbliżać do tego rekordu ustanowionego wcześniej przez Węgrów i jest on jak najbardziej do pobicia. Tym bardziej mecze Chorwatów wcześniej przed mistrzostwami pokazywały to, że drużyny są gotowe. Natomiast
to na jakim on jest teraz zawieszony poziomie, to jest dla mnie niesamowite. No i mi się wydaje, że o ich sukcesie też świadczy to, że na bodajże czterech, patrząc na listę, na czterech zawodników to z najwyższymi wynikami na całych mistrzostwach, 3 to są Serbowie. Bo to jest Barań Czongor, Kovacic Igor i Robert Dernieszy. No tak, No i w tej czwórce jeden Niemiec, Christian Wilke, się uplasował. I jedna taka też dla mnie ważna rzecz, że mimo, że mają, można powiedzieć, najlepszego zawodnika, być może i w historii tej dyscypliny, Wilmosza Zawarko, to nawet jak on ma delikatnie słabszy okres, czy ktoś inny ma delikatnie słabszy okres, to pojawiają się nowi liderzy. Tam co chwilę jest nowy lider, który ciągnie ten zespół. Nie ma jakby opierania gry tylko na jednym zawodniku. Kiedy jeden najlepszy nie zagra, to Tak. już cała drużyna nie gra. To tylko pokazują właśnie jest różne przeciwnik. mecze. W jednym meczu ciężar można powiedzieć wziął na siebie Igor Kovacic, w meczu finałowym świetnie Robert Dernieszy. Także to pokazuje, że każdy z nich bierze odpowiedzialność tej reprezentacji i no wydaje mi się, że to jest też ich klucz do sukcesu. Nie patrzą tylko na swojego jednego lidera, tylko mają tak naprawdę ich kilku w swojej drużynie, w którym każdy potrafi po prostu zagrać w dowolnym momencie wynik na absolutnie najwyższym poziomie. Nie wiem, czy widzisz jeszcze jakieś plusy? Myślę, że warto zapytać też widzów, czy jakie jest ich zdanie na ten temat. Mamy wiele świetnych reprezentacji, świetnie wyszkolonych, natomiast widzimy, Serbowie dominują od wielu lat. I co waszym zdaniem w tym przypadku, według was, jest kluczem do ich sukcesu? To były chyba gdzieś nasze propozycje. Tak, można powiedzieć w telegraficznym skrócie. Dlatego piszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie, ale też zapraszamy was oczywiście do subskrybowania, bo na początku odcinka o tym zapomnieliśmy, Tak, ale w dzisiejszym odcinku zabrakło Macieja, który nam często wysuwa te subskrypcje, Tak także teraz Tak. przypominamy, zostawcie suba, zostawcie komentarz, łapkę w górę pod filmem, jeśli się podobało. No i zapraszamy na nasze social media. A w dzisiejszym odcinku to już chyba wszystko. dziękujemy bardzo, że byliście Dziękujemy. z nami i zapraszamy do następnych materiałów. Na razie, Na cześć. razie.